Podróżowanie autobusami po Patagonii to prawdziwa przyjemność. Kursów jest dużo, odjazdy zawsze na czas, poza tym komfortowo i tanio. Co prawda mój mąż dopatrzył się kilku niedoskonałości technicznych, na przykład, że nie działają żadne wskaźniki na kokpicie, albo że kierownica jest bardzo wytarta, co oznacza, że pojazd jest stary, ale jak na mój kobiecy gust wszystko było perfekto. Tym razem jedziemy aż 12 godzin, przemieszczając się z Punta Arenas w Chile do miejscowości Ushuaia w Argentynie. Ushuaia, uznawana za stolicę Ziemi Ognistej, jest najdalej wysuniętym na południe miastem na kuli ziemskiej. Średnia roczna temperatura tutaj wynosi 5 stopni, a najcieplejszy miesiąc w roku to styczeń, kiedy mamy aż 9. Ushuaia jest otoczona lodowcami, górami, lasami, a wszystko to przecina kanał Beagle z pięknymi statkami. Stąd właśnie odbywają się rejsy na Antarktydę. Na początku XX wieku założono tu kolonię karną. Podobno nawet jak ktoś z więzienia uciekł, to i tak po kilku dniach wracał, bo wszędzie było strasznie daleko i nie było gdzie się schronić. Więźniowie, pracując w różnych zawodach, zapewnili osadzie samodzielność, a w końcu wokół więzienia powstało miasto. W budynku więzienia mieści się dziś muzeum, a na ulicach do dziś widać budowle wzniesione przez skazańców. Jesteśmy przed gwiazdką, a więc widać tu wszędzie świąteczny wystrój, a po ulicach jeździ święty Mikołaj. Ushuaia z racji swoich walorów przyrodniczych jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Niektórzy z nich wybierają się na Antarktydę, inni odwiedzają szlaki w Parku Ziemi Ognistej lub pływają po kanale Beagle, oglądając pingwiny, foki i lwy morskie. My na Antarktydę niestety nie pojechaliśmy, ale skorzystaliśmy z innych atrakcji regionu. Jesteśmy w Parku Narodowym Ziemi Ognistej. Jest to najdalej na południe wysunięty park narodowy na świecie. Nasz szlak rozpoczyna się przy poczcie na końcu świata. Można tu dostać pieczątkę do paszportu potwierdzającą, że się było na końcu świata lub wysłać pocztówkę. Ale niestety w dniu, kiedy tam byliśmy, poczta była zamknięta. Jest to kolejny urokliwy patagoński szlak. Idąc nim mija się klifowe wybrzeża, jeziora, torfowiska, a liczne porosty na drzewach świadczą o czystym powietrzu. Idziemy dalej przez wilgotny las typu lęga. Jest to las liściasty składający się z drzew gatunku Nothofagus pumilio, dorastających do 18 metrów, które to w chłodnym klimacie w górnych partiach przybierają karłowatą postać od wiejących tu wiatrów. Lasy lęga są bardzo typowe dla Ziemi Ognistej.
8 kilometrów przebywania z nieskażoną naturą. No tak, po to przyjeżdża się do Patagonii. Rano musimy wcześnie wstać, bo czeka nas kolejna wycieczka. O 6 stawiliśmy się przed siedzibą biura Piratur. Jest to jedyna lokalna firma dowożąca na wyspę Martillo, na której mieszkają pingwiny. Trzeba jechać godzinę autobusem wzdłuż kanału Beagle, a potem dopłynąć łódką do wyspy. Jednorazowo na wyspę może wejść nie więcej niż 20 osób. Na wyspie mieszkają dwa gatunki pingwinów. Pingwin magellański, nieco mniejszy, biało-czarny, i pingwin białobrewy, to ten z czerwonym dzióbkiem. Pingwiny magellańskie ważą 3 do 6 kg i mierzą około 60 cm. Tworzą kolonie sięgające do 400 000 osobników. Kiedy jest zbyt gorąco, potrafią zrzucać pióra i dyszeć jak pies. Żywią się mątwami, sardynkami i skorupiakami. W październiku składają po 2 jaja w norkach i ponownie jak w przypadku pingwinów królewskich, mama z tatą wysiadują je wspólnie przez 40 dni. Piskle opuszcza gniazdo mając 4 miesiące. Pingwiny te żyją 25 do 30 lat. Pingwiny magellańskie są bardzo szybkimi pływakami. Pod wodą osiągają prędkość 24 km na godzinę. Są monogamiczne i wracają do swojego partnera w każdym sezonie lęgowym. Chodząc tu, trzeba bardzo uważać, aby nie nadepnąć na gniazdo w ziemi. Te zwierzątka są tak urocze, że ma się ochotę je wziąć za łapkę, a właściwie za skrzydło i pospacerować. Pingwin białobrewy, jak już wspomniałam, to ten z czerwonym dziobem i białą plamką, czyli brwią nad okiem, stąd pochodzi jego nazwa. Ma około 80 cm i waży między 4 a 8 kg. Pingwiny białobrewe budują gniazda z odłamków skalnych kamieni i wodorostów i składają do nich po 2 jaja, które tak jak u ich kolegów wysiadywane są przez obu rodziców. Pingwinki te żyją między 13 a 15 lat. Jak widać wśród tej gromadki jeden wyróżnia się, ma szare pióra i żółtą plamę na głowie. To pingwin królewski, który znalazł dom u białobrewych, taki ptasi emigrant. A tak pingwiny komunikują się między sobą.
Pośród takich krzyków samica jest w stanie rozpoznać nawoływanie swojego partnera, ale musi go kochać. Tak, chodzenie między pingwinami robi na wszystkich obecnych niesamowite wrażenie. I to była nasza ostatnia wycieczka w Patagonii. Jutro znowu wracamy do ciepłych klimatów. Opuszczamy Patagonię w bardzo ważnym dniu. Dziś Argentyna walczy o tytuł Mistrza Świata w piłce nożnej. Rozgrywka ma się odbyć akurat wtedy, kiedy my będziemy lecieć. Emocje widać wszędzie. Pani w hotelu od rana przy telewizorze, na ulicach flagi argentyńskie, a na lotnisku ludzie poubierani w koszulki reprezentacji. Lecimy ponownie do Buenos Aires, a tak wygląda sytuacja na pokładzie po każdej informacji pilota o zdarzeniach, które mają miejsce na boisku. I wylądowaliśmy. Okazało się, że właśnie w tym momencie Argentyna została mistrzem świata. Ludzie płakali ze szczęścia. Dorwaliśmy taksi, ale kierowca miał problem, żeby dostać się do centrum z powodu tłumów oblegających ulicę. Prawdziwe szaleństwo. Ulegliśmy emocjom i razem z Argentyńczykami poszliśmy na ulicę. Tłum podążał w kierunku obelisku, bo tam było epicentrum imprezy. Po naszych lamach i pingwinach to prawdziwy zastrzyk adrenaliny. Ale idziemy i krzyczymy razem z tłumem: Vamos Argentina, vamos! I tak impreza trwała do rana. Fajnie było patrzeć na ten radosny tłum i przeżywać to wszystko z tubylcami. W
Argentynie piłka nożna jest bardzo ważna. Każdy mały chłopiec chce być jak Messi. No i są najlepsi. Obawiałam się tylko, czy rano ulice będą przejezdne, bo my przecież lecimy dalej. Dziś lecimy do Puerto Iguazu. To już co prawda nie Patagonia, ale będąc w Argentynie nie można tego miejsca odpuścić. Przenosimy się w klimat dżungli z temperaturą ponad 30 stopni i wysoką wilgotnością powietrza, a więc będzie bujna roślinność i egzotyczne zwierzątka. To, co przyciąga tutaj turystów z całego świata, to piękny wodospad Iguazu. Rzeka Iguacu tuż przed ujściem do Parany rozlewa się na wyżynie brazylijskiej na szerokość 4 km i na skraju płaskowyżu spada w przepaść, tworząc malownicze kaskady. Obie rzeki, Iguacu i Parana, wyznaczają granicę pomiędzy Argentyną, Paragwajem i Brazylią. Granica ta uważana jest za jedną z najładniejszych na świecie. Pierwszego dnia z samego rana ruszyliśmy do Brazylii, aby zobaczyć kaskady od strony tego właśnie kraju. Do Brazylii należy 20% wodospadu, pozostałe 80% to część argentyńska. Ogląda się te cudowne widoki idąc wyznaczoną ścieżką. Początkowo wszystko widoczne jest z oddali, ale już robi niesamowite wrażenie. Z prawej i z lewej strony otacza ogrom wody, która spada w przepaść z progów skalnych. Płaskowyż, po którym płynie Iguacu, powstał około 130 milionów lat temu, a wodospad Iguazu niedawno został uznany za jeden z 7 nowych cudów świata natury. Dalej ścieżka prowadzi do najważniejszego punktu zwanego Garganta del Diablo, czyli Diabelska Gardziel, gdzie kaskada jest największa. Woda spada tutaj z 82 metrów. Przez ten punkt przebiega granica między Argentyną i Brazylią. Osobiście mam słabość do wodospadów, dają poczucie oderwania od rzeczywistości, ale chyba nie tylko dla mnie, te widoki są po prostu niebiańskie.
I do tego wszystkiego przy słonecznej pogodzie pojawia się tęcza, jak w raju, takim obok huczącej, gigantycznej diabelskiej gardzieli. Sam wodospad ma 2 km szerokości i woda spada tutaj aż z 275 progów skalnych, a jego szum jest słyszalny na 20 km. Wczesnym popołudniem, zmęczeni upałem, opuszczamy wodospad, mijając po drodze piękną jaszczurkę, która nazywa się teju argentyński. Po krótkim odpoczynku w hotelu ruszamy w miasto. Samo Puerto Iguazu to niewielkie miasteczko, jednak bardzo wakacyjne. Jest tutaj ciepło, otacza nas bujna roślinność, co jakiś czas spotyka się kolorowego ptaka czy jaszczurkę. Jednym z najciekawszych miejsc tutaj jest Ito Tres Fronteras, czyli miejsce styku 3 granic. Z tego właśnie punktu widać jednocześnie Argentynę, Brazylię i Paragwaj, przedzielone rzekami Iguacu i Paraną. Następnego dnia o 7 rano wyruszyliśmy pierwszym autobusem odwiedzić argentyńską część wodospadów. Najlepiej te wycieczki robić wcześniej, bo potem niestety zaczyna dokuczać upał.
Jak już wspomniałam, do Argentyny należy 80% tych pięknych terenów. Pomiędzy odwiedzającymi cały czas trwa spór, która strona jest ładniejsza. Faktycznie Brazylia daje bajkowe, panoramiczne widoki, ale za to ogląda się wszystko z daleka. Natomiast będąc po stronie argentyńskiej można poczuć potęgę wodospadu. Tutaj jest on niemalże na wyciągnięcie ręki. Czuje się huk wody spadającej w przepaść i dostaje się nią po twarzy przy najmniejszym podmuchu wiatru. Moim zdaniem obie strony są równie piękne, po prostu każda oferuje coś innego. Tutaj także chodzimy kładkami nad wodą i jeszcze do niedawna można było nimi dotrzeć nad samą Gardziel Diabła, ale potężny nurt wody zniszczył kładki i podczas naszej wizyty było to już niemożliwe. Miejsce jest doskonale przygotowane dla turystów. Autobusy do parku kursują bardzo często, na miejscu jest personel, który tłumaczy, jak dotrzeć do różnych punktów. Można też wykupić dodatkowe atrakcje, np. przelecieć helikopterem nad wodospadem, czy podpłynąć do niego łódką, albo zamówić profesjonalną sesję zdjęciową.
tych rajskich klimatach zakończyliśmy naszą podróż. Wieczorem przeszliśmy jeszcze po wystrojonych świątecznie ulicach. Jak dla nas, ludzi z drugiej części kuli ziemskiej, choinki pod palmami i przy upałach wyglądają jakoś dziwnie, jak nie z tej bajki. Wróciliśmy jeszcze na jedną noc do Buenos Aires i stamtąd poleciliśmy do domu, prosto na Wigilię. To były 3 cudowne tygodnie obcowania z piękną naturą, ale też z sympatycznymi ludźmi. Spotkaliśmy dużo miłych osób z różnych krajów, ale na szczególne podziękowania zasługują tubylcy, zawsze uśmiechnięci i życzliwi. W hotelach byliśmy witani z sympatią, czekały na nas czyste pokoje i miły personel. Na ulicach i w autobusach ludzie sami pytali, czy mogą w czymś pomóc. Wszystkie pieniądze wymienialiśmy na ulicach i nigdy nie zostaliśmy oszukani. Pan w Chile wypożyczył nam nawet swój samochód, kiedy byliśmy w kłopocie, a jedna pani w sklepie dała nam swoją torbę, kiedy nie mieliśmy w co włożyć zakupów. A więc gracias Argentina. I a ti, Chile, gracias también.